Cześć, nazywam się Michał Zabrowski. Opowiem o PostgreSQL-u, o bazie danych, z którą jestem związany od dość dawna. Opowiem o szczegółach implementacyjnych bazy danych, o rozwiązaniach, które stosowałem od wielu lat. Mam nadzieję, że wszyscy będą zainteresowani. Zapraszam. Jest strona o mnie. No to tam ten deweloperem jestem gdzieś mniej więcej od 18 lat. Od ostatnich 3 lat jestem głównie konsultantem. Jakieś tam drobne rzeczy robię zupełnie niezwiązane z IT. Z rzeczy, które mnie jeszcze interesują, to jest siłownia. Koledzy się ostatnio ze mnie bardzo śmieją, że właściwie jak Michał coś robi, to albo robi nogi, albo jęczy, że robił nogi. No o tym niestety nie będę dzisiaj opowiadał, bo slajdy mam przygotowane z Postgresa i w związku z tym będziemy sobie rozmawiać o Postgresie. Postgres to jest baza danych, dla mnie generalnie te wszystkie rzeczy są bardzo proste, to jest oczywistość i ciężko mi jest, w ogóle wykład zrobiłem z 6 lat temu chyba i no, tam go wygłosiłem jeszcze w poprzedniej firmie. No i tu się okazało, że też firma ma wewnętrzne szkolenia. Na jednym z tych wewnętrznych szkoleń wygłosiłem ten wykład. Się okazało, że bardzo fajnie. No dla mnie to było duże zadziwienie, bo generalnie, tak jak mówię, to są oczywiste rzeczy. No ale żeby było tak, że jesteśmy jakoś tak w miarę zsynchronizowani, to będę zadawał pytania podczas tego wykładu. Nie chodzi tutaj o wygrywanie jakichś cukierków czy tam czegoś, ale chodzi o to, żeby po prostu w miarę się dopasować. I chciałbym się zapytać, kto z Was pisze sam SQL, a kto używa ORMa? Znaczy, kto z Was pisze SQL? Dobrze. Bardzo się cieszę. Kiedyś nie zadawałem tego pytania na rozmowach rekrutacyjnych jako prowadzący, ale od pewnego czasu zacząłem. Bo jednak się okazuje, że trzeba. Jeżeli ktoś by się chciał ze mną skontaktować, to tutaj są namiary. Prezentacja będzie na mojej stronie GitHuba, tam pod PostgreSQL-em. Można pisać do mnie bezpośrednio albo na Gmail, albo gdziekolwiek ja tam będę kierował. Jak prezentację będę rozwijał, to obiecuję, że po prostu wszystkie rzeczy będą się tam znajdowały i na bieżąco można będzie śledzić. No i chyba tyle. Drzwi pozamykane, pomału można startować. Znaczy, na pewno prezentacja nie będzie o tym, czym się różnią relacyjne bazy danych od nierelacyjnych, jaka jest przewaga świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. No, każde rozwiązanie, które, nie wiem, my tworzymy albo ktoś tam inny tworzył adresując jakieś tam konkretne problemy, starając się je rozwiązać. I celem tej prezentacji jest pokazanie, z jakimi problemami Postgres się mierzył, jak to się zmieniało w czasie trochę, jakie rozwiązania przyjęli, dlaczego mniej więcej zostały takie, a nie inne rozwiązania przyjęte. Głównie po to, żeby mieć świadomość, jakie są mocne strony tego rozwiązania, jakie są słabe i żeby raczej skupiać się na tych mocnych stronach bazy danych, i starać się omijać ewentualne problemy, względnie widzieć je dużo wcześniej. W szczegółach, jak to będzie przebiegało, no opowiem o tym, jak baza danych pod spodem trzyma sobie te wszystkie rzeczy, jakie procesy biorą udział w przetwarzaniu danych. No i na koniec postaram się omówić jakieś bardziej ciekawsze rzeczy o tym, jak baza danych wykonuje poszczególne zapytania, jak to się tam wszystko spina w całość. I na sam koniec, jeszcze tego tutaj nie ma ujętego, bo się już nie zmieściło, postaram się sprzedać parę protipów, jak sobie z bazami danych radzić, tak żeby każdy mniej więcej czuł się w tym jak ryba w wodzie. No to jest taki wstępniak, po co w ogóle bazy danych i jak to tam wszystko powstawało. No generalnie to chyba wszyscy wiedzą, po co jest baza danych i że jest takie coś jak algebra relacyjna. W Postgres, jeżeli chodzi o bazę danych, jeszcze jedna rzecz. Slajdy są po angielsku, mówię po polsku, po to, żeby na stronie jak wrzucę, to żeby już wszystko było po jednemu i żeby 2 razy tego nie robić. Postgres jak się uruchamia, to startuje taki jeden główny proces, który się nazywa main.
On sobie uruchamia poszczególne procesy, które odpowiadają za rozmaite funkcje wewnątrz w bazie danych. Na przykład za zapis na dysk odpowiada writer i tylko on zapisuje poszczególne dane na dysk, za wyjątkiem logu transakcji, który zapisuje ten wall writer, a pozostałe procesy tam pomagają w poszczególnych czynnościach. Jak się chcemy połączyć z naszej aplikacji, to używamy jakiejś tam biblioteki. Ona się łączy po TCP z procesem main. Main wydziela kolejny proces i dalsza komunikacja odbywa się z tym procesem Postgres. Takie rozwiązanie jest stare. Oni je zaproponowali dawno temu. Nowoczesne bazy danych używają wątków, jeżeli nie nawet nie wątków, to w ogóle fiberów. No Postgres mi się wydaje, że to jest zaszłość. Plus tego jest taki, że stabilność takiej bazy danych jest o wiele wyższa. W sensie można wejść na serwer i zabić taki proces na serwerze, który się zawiesił albo, nie wiem, zżera za dużo zasobów i cała baza danych dalej sobie z tym elegancko radzi. Minus tego jest taki, że powoływanie takich procesów jest dość kosztowne i zarządzanie dużym ruchem, w którym pojawia się dużo połączeń i te połączenia są krótkotrwałe, jest dość drogie. No ale to chyba również jest dość oczywiste. Jak wygląda zarządzanie pamięcią, jeżeli chodzi o Postgresa? Postgres jako baza danych, zresztą większość baz danych, które znam, chyba nie licząc MySQL-a na MyISAM, zarządzają grupą danych, i ta grupa danych to jest, nazywa się strona albo blok. W Postgresie typowo taka strona ma 8 KB i tutaj to, co tam u góry jest, nie wiem, czy to widać. Tam ten granatowy rządek, on jest ponumerowany i każdy z tych numerków odpowiada takiej naszej stronie. Poniżej jest taki krótszy biały rządek, to jest pamięć po stronie, na serwerze po stronie kernela. Poniżej jest już część, za którą odpowiada Postgres i to jest jego pamięć, którą zarządza właśnie ten writer, a poniżej są pozostałe, że to już jest proces Postgresa ten na serwerze, a na samym dole są w ogóle rezultaty. No i teraz jak Postgres ma cokolwiek tam sobie wyczytać i oddać takiemu użytkownikowi, no to wyczytuje bezpośrednio z dysku poprzez pamięć, poprzez cache kernela do tak zwanego shared buffera. Jak się okaże, że trzeba jeszcze coś doczytać, to w tym shared bufferze te dane będą nadpisywane. No generalnie on ma jakiś tam rozmiar i w momencie, kiedy już wszystkie dane zostają wyczytane, wtedy jest generowany rezultat. Rezultat już trafia do pamięci tego procesu Postgresa, który na przykład sortowanie odbywa się w każdym z tych procesów. No i potem rezultat trafia do klienta. Co się dzieje w momencie, kiedy baza danych chce zapisać? No to klient łączy się z tym swoim procesem na serwerze. Proces na serwerze zapisuje do shared buffersów. Istotne jest to, że te cyferki się pozmieniały, w sensie Postgres nie zapisuje w to samo miejsce, tylko trzyma sobie kopię obok, o czym zresztą za chwilę powiem. Istotna jest jeszcze jedna rzecz, a mianowicie dane w momencie, kiedy są zapisywane do shared buffersów, trafiają jednocześnie na dysk za pomocą write-ahead loga. To jest tak, że baza danych, niezależnie od tego, co się dzieje, każdy update, każda zmiana jest automatycznie propagowana przez cały system na bieżąco i dla każdego z tych update'ów będzie tworzona nowa wersja konkretnego wiersza i zapisywana obok. Dlaczego tak się dzieje, jakie to ma plusy, jakie to ma minusy, jak oni sobie radzą z minusami, ja jeszcze o tym powiem. Istotne jest to, że baza danych, dane trafiają do pamięci, ale jednocześnie od razu na dysk. Dzięki temu na dysku mamy, jakby to powiedzieć, taki event source ze zdarzeniami, które zmieniały po kolei bazę danych. No i teraz w momencie, kiedy
transakcja, znaczy nawet nie transakcja jest zaakceptowywana, ale na przykład jeżeli w tej części wspólnej brakuje miejsca, baza danych uznaje, że trzeba to wypchnąć do pamięci, to dane nie są zapisywane bezpośrednio na dysk, tylko trafiają do cache'a systemowego. I dopiero w dalszej kolejności to już sobie system zarządza i zapisuje to na dysk. Plus tego jest dość oczywisty, w sensie Postgres nie musi się martwić o cache. I to ich kompletnie nie obchodzi, nie interesuje, nie zajmują się tym, tak? To jest system, oni dbają o to, że dane na pewno są zapisane na dysku za pomocą tego walla tam sobie z boku. A co się dzieje reszta? No kiedyś tam jest zapisane, jak jest zapisane, to możemy sobie z tego korzystać, a jak nie jest zapisane, to trudno. Minus tego jest taki, że inne bazy danych zarządzają tym cache'em same z siebie. Dzięki temu każdy z węzłów w takim systemie wie, za jakie dane on odpowiada, jakie sobie pozmieniał i może się zapytać kogoś innego, czy przez przypadek ktoś inny nie nazmieniał danych. No tu się czegoś takiego nie da i prawdopodobnie się tego nie da nigdy zrobić. Przyczyna jest taka, że przyczyna jest finansowa, bym powiedział. Chodzi o to, że Postgres jest rozwijany razem z rozwiązaniem komercyjnym, które się nazywa Enterprise DB i wprowadzenie takiego zarządzania zarówno przychodzącymi połączeniami za pomocą wątków, jak i wrzucenie cache'a, który byłby zarządzany przez bazę danych, spowodowałoby, że bardzo dużo ludzi zdecydowałoby się na wersję darmową, a nie na rozwiązanie komercyjne. No minus byłby taki, że po prostu nie byłoby pieniędzy na rozwój wersji tej darmowej, także no, jest jak jest, trzeba z tym żyć. Teraz jak wygląda taka konkretna strona na dysku, żeby już się tam nie rozwodzić, jak to oni sobie tam pod spodem pracę organizują. Na początku każda strona ma, tak jak chyba w każdym systemie, nagłówek, a potem za nagłówkiem idą po kolei takie PTR-y, które wskazują na konkretne miejsce przechowywania danych. Baza danych Postgres ma tak, że, każda baza danych ma jakiś row ID albo jakiś wewnętrzny identyfikator, który powoduje, że niezależnie od wszystkiego można zidentyfikować konkretny wiersz na dysku. Tu on się, te czerwone na dole, to tam jest popisane tuple i to są właśnie fizyczna reprezentacja takiego wiersza na dysku. To niebieskie na końcu, co się nazywa special, to jest używane przez niektóre, generalnie ten widok, co jest tutaj, to się tyczy przechowywania danych. Inaczej będą przechowywane indeksy, a mało tego, jak na przykład napiszecie swoje własne rozwiązanie, to możecie wykorzystać Postgresa i on da wam taką gołą stronę i co wy sobie tam nawkładacie, to jest wasza sprawa. Można, nie ma problemu. Na przykład Bedrzewa w tym special używają informacji o tym, gdzie się znajduje poprzednia, następna strona. A jeżeli chodzi o to, co zacząłem, o te row ID, Postgres ma coś takiego jak tuple ID. Tuple ID składa się z 6 bajtów i wskazuje właśnie na te PTR-y u góry. Czyli jak baza danych chce się odwołać do jakiegoś wiersza, to ma takie tuple ID. Pierwsze 4 bajty wskazują na stronę dla danej tabelki, a pozostałe 2 bajty pokazują, który z tych pointerów u góry trzeba wziąć i z niego wiadomo, gdzie się zaczynają dane. Tak sobie to wymyślili. A jak wygląda ten tupelek? No tupelek wygląda tak, że poza takimi zwykłymi danymi tam u dołu, to są, tak jak sobie kolumny poukładacie, to są te dane u dołu. Ma jeszcze sporo takich rzeczy dodatkowych, które właściwie każda baza danych z siebie tam sobie dorzuca po to, żeby tym zarządzać. To po waszej lewej stronie to jest stara wersja, a tamto tam dalej ode mnie to jest po nowemu. Co tu jest ciekawego? No, baza danych na przykład przechowuje informację, która transakcja stworzyła dany wiersz, która go skasowała. Teoretycznie by się wydawało, że jak już mamy ten Xmax ustawiony, to taki wiersz nie istnieje. No nie jest to prawda, bo jeżeli transakcja zrobiła operację delete, to tam przeleciało po tych wszystkich, głośniej jest, przeleciało po tych wszystkich poziomach
no to żeby to było skasowane i żeby to nie było widoczne, no to trzeba zrobić commita, tak? W sensie update'y lecą sobie strumieniem, a commity jak gdyby idą sobie obok. Dlaczego tak się dzieje, jeszcze o tym powiem, ale tu jest jeszcze jedna rzecz ciekawa. Na samym dole tutaj, a tam przedostatnia rzecz, to jest null bitmap, a mianowicie Postgres w bardzo wielu miejscach używa bitmap do tego, żeby określić na przykład, czy dana kolumna jest nulem. Dzięki temu wiadomo, że na przykład nie trzeba sięgać do danych i od razu można przeskoczyć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że po prostu tych danych może być mniej, a trzecia rzecz jest taka, że na przykład zerowy rozmiar nie oznacza nula, tak jak na przykład zerowy rozmiar stringa w Oracle'u. Oracle nie jest w stanie tego odróżnić od nula. Czy tutaj jeszcze coś ciekawego? No jeszcze jest OID, który jest opcjonalny, ale to właściwie tego nie jest istotne. Jeszcze po nowemu tam jest zielony taki coś, który określa Command ID. W ramach konkretnej transakcji wiadomo, które kolejne polecenie zmieniło dany wiersz. Jeszcze jest ciekawa rzecz, że właściwie jak się dostanie te data u dołu, to tak na pierwszy rzut oka to baza danych nie jest w stanie nic z tym zrobić. Potrzebuje metadata. Bez metadanych dotyczących która kolumna, gdzie, jaki typ i tak dalej, to jest w ogóle nie do odczytania. To jest taki strumień. Dzięki temu jest tego mniej. No i jest chyba szybciej. No dobrze, to teraz dlaczego oni tak robią, że te dane sobie tam zapisują w iluś tam miejscach i dlaczego to tak jest dziwnie robione? Chodzi o to, że no może się okazać, że my sobie zmieniamy pół bazy danych, tak? Robimy jedną transakcję i przewalamy się od deski do deski. Część danych jest w ramie, część danych jest na dysku. Różne dziwne rzeczy się dzieją i żeby nad tym wszystkim zapanować, Postgres ma coś takiego jak Multi-Version Concurrency Control. Dzięki temu to multi-version oznacza, że nie nadpisuje swoich danych, czyli mamy, jak idą update'y, to stara wersja zostaje, nowa jest dodawana. I implementacja bedrzewa, w sensie indeksów, których oni zwykle używają, na to bez problemu pozwala. I właściwie baza danych ma informacje o tym, jak w każdej chwili baza danych ma informacje o tym, jak dane wyglądają przed i po zakomitowaniu transakcji. Kolejna sprawa, która jest istotna, jest taka, że no jak chcielibyśmy, jak wszyscy się pytają o ACID i o to, że operacje są atomowe, to jedno to jest to, że my wrzucamy dane i one wpadają do bazy danych jako całość, ale równie istotne jest to, że w momencie, kiedy chcemy korzystać z bazy danych, to te zmiany również są widoczne jako całość. To się dzieje tak, że no jakbyśmy zakomitowali zmiany w półbazie danych i potem zrobili selecta i dostali pierwsze 1000 rekordów, bo pozostałe dopiero się pojawi, nie wiem, w ułamku sekundy później. No nie o to chodzi. Ma być wszystko w całości i o to chodzi z atomowością i poniekąd dlatego to jest takie skomplikowane i zakręcone. W sensie zarządzanie transakcjami jest osobno od tych danych. To jest ten Xlog, to jest ta część, która odpowiada za zapisywanie zmian, jeżeli chodzi o dane, a Clog to jest miejsce, w którym baza danych przechowuje informacje o tym, która transakcja została zakomitowana, która nie. W sensie leci strumień zmian i w osobnym miejscu mamy listę transakcji i jesteśmy w stanie oznaczyć, że ta transakcja została zakomitowana. Jeżeli przychodzi kolejne polecenie, no to ono sobie przegląda wszystkie transakcje, które zostały zakomitowane. Jak zakomitowane, to bierzemy dane. Chyba że z jakiegoś innego miejsca wynika, że na przykład nas nie interesują nowe zmiany, bo nie chcemy, bo coś tam. Tak też się da. No jest kolejna rzecz, która jest istotna, a mianowicie checkpointy. Ja tam mówiłem, że te dane lecą sobie przez pamięć na dysk, a obok lecą te write-ahead logi. No i generalnie mamy tak, że mamy
strumień zmian, które zapisujemy sobie z boku i mamy bazę danych. No i teraz załóżmy, że ktoś wyrwał kabel z gniazdka, no i teraz, żeby odtworzyć taką bazę danych, to my musielibyśmy przejrzeć sobie historię od samego początku, tak jak to się dzieje w event source'ach i zaaplikować wszystkie zmiany od stworzenia. No, tak źle nie jest. Do tego, żeby tak nie było, służą checkpointy, mianowicie baza danych zwykle w przypadku Postgresa co 5 minut ma takie coś, że sobie oznacza, że te dane zostały zrzucone na dysk. I jak odtwarzamy, to odtwarzamy od ostatniego checkpointa. Kiedyś było tak, że baza danych to robiła co 5 minut i to wyglądało tak, że przychodził checkpoint i wtedy wszystko stawało, po czym baza sobie znowu pracowała, znowu przychodził checkpoint i takie to było ten. Ale potem ktoś stwierdził, że takie przerywane to jest słabo i że trzeba coś z tym zrobić. W związku z tym baza danych dostaje sygnał, że o, słuchaj, weź zrzuć. No i zaczyna tam sobie na spokojnie zrzucać i w momencie, kiedy wiadomo, że dane zostały już synchronizowane z dyskiem, to nie jest wtedy operacja taka bardzo kosztowna, bardzo obciążająca serwer, no to ta informacja trafia do logów i generalnie chyba o to chodzi. Co za różnica, czy będę miał do odtworzenia 10 minut czy 5 minut. Ważne jest to, żeby w międzyczasie po prostu system mógł sobie normalnie pracować. No to do tego służą właśnie checkpointy. Jak wygląda tabelka na dysku, to już pokazałem. Nie pokazałem. Mówiliśmy o stronach i teraz no te strony są jakoś zorganizowane. Postgres ma tak, że całą tą tabelkę, ile tam tego giga nie jest, tnie na pliki po 1 giga i każdy z tych plików sobie trzyma jeden obok drugiego. I większość rzeczy, które przechowuje na dysku, jak mu wylezie powyżej 1 giga, to tnie na mniejsze. Przyczyna jest prozaicznie prosta, nie wszystkie systemy plików sobie radzą z większymi plikami, w związku z tym stwierdzi, że 1 giga to jest to, co większość obsługuje i tniemy w taki rozmiar. Dostęp do danych, tak jak wcześniej mówiłem, używany jest ten Tuple ID. Tuple ID składa się z dwóch rzeczy, z Page ID i z samego tego przesunięcia względem, położenia w obrębie jednej strony. Strony są numerowane, identyfikowane całym integerem, czyli 4 bajty, a sam tupelek to są 2 bajty. Można by się zastanawiać, skoro przycięli do 6, czy nie lepiej by było użyć całych 8. No generalnie uzasadnienie zresztą w dokumentacji podane jest takie, że nie ma sensu używać 8 i że te 2 bajty to robią im dużą różnicę. Chodzi o to, że wszystkie indeksy, wszędzie, to jest wszędzie używane i te 2 bajty naprawdę robią różnicę. Poza tym wszystkim jeszcze jest jedna istotna rzecz, jeżeli chodzi o bazy danych. Co się dzieje, jak na przykład taki rekord wyjedzie nam poza jedną stronę, poza te 8 kilo. No generalnie nie ma problemu, żeby zrobić w bazie danych rekord, który będzie miał więcej jak 8 kilo. Wystarczy, że będzie miał jakiś tam string no i będzie za duży. No i teraz pytanie, jak sobie w ogóle różne bazy danych z tym radzą, jak sobie z tym radzi Postgres i czy tak jak sobie z tym Postgres radzi, to jest dobrze. No więc można zrobić tak, żeby na przykład tak jak jest w Oraclu, że jak rekord zajmuje więcej niż jedną stronę, to będzie kontynuacja w następnej stronie i te strony będą jakoś tam powiązane. On sobie z tym elegancko poradzi. Kolejna rzecz, którą ma fajną Oracle, to można zrobić tak, że mamy 2 przestrzenie nazw i 2 przestrzenie tabel i w jednej przestrzeni będziemy mieli tabele, które są zachowywane ze stronami 32-kilowymi, a gdzie indziej będzie 8 kilo albo 4 kilo, albo jakkolwiek tam sobie zażyczymy. Postgres ma 8 kilo, od pewnego czasu można to sobie zmieniać. Z innych rzeczy, jeżeli chodzi o rozmiar strony, to na przykład Hadoop ma stronę 25 MB, czyli w ogóle inna skala. I z tego wynika właśnie zupełnie inne zastosowanie, zupełnie inne użycie. A wracając do samego Postgresa, Postgres ma takie rozwiązanie, które się nazywa Toast, to jest The Oversized Allocation Storage Technique i chodzi o to, że dla każdej z kolumn
jeżeli ona miałaby się nie zmieścić w stronie, to one są przechowywane w osobnym miejscu, dane są dzielone na 1/4 strony i tam przechowywane jako osobne rekordy, w międzyczasie może być kompresja, różne inne cudawianki. Brzmi skomplikowanie i generalnie to jest skomplikowane i to jest problem. I jeżeli na przykład wasza baza danych przez wiele, wiele lat sprawowała się znakomicie, działała bardzo fajnie, a potem przyszedł wielki refaktor i pozmieniał i przestało dobrze działać, to być może właśnie chodzi o to, że dane zaczęły trafiać do tego toasta i zamiast on wyczytywać sobie strona po stronie z dysku, to musi jeszcze gdzieś tam latać i coś tam sobie doczytywać, zbierać to wszystko razem i z tego wynikają problemy. Warto na to zwracać uwagę, być może pokażę, jak na to zwracać uwagę. No dobra, to teraz jak już się tam tych danych natworzyło i na przykład te pół bazy danych zmieniliśmy, no to się może okazać, że przyszedł commit i co robimy z tymi starymi danymi? Czy ich ktoś używa, czy ich nikt nie używa? Od zawsze właściwie w Postgresie do sprzątania danych służy Vacuum. Vacuum jest osobnym procesem, uruchamianym mniej więcej tak jak każdy inny proces kliencki. Ma trochę specyficzną konfigurację, bo można mu przydzielić więcej pamięci, żeby sobie lepiej radził z sytuacją. Niemniej jednak tak to jest, że Vacuum przegląda każdą tabelkę właściwie od deski do deski i sprawdza, czy czegoś się nie da zwolnić, czy nie da się tego jakoś inaczej poukładać. I tak wygląda full vacuum, który jak ma tam coś przekładać, no to wiadomo, że będzie blokował te dane i to jest operacja bardzo kosztowna. Dlatego właściwie tego już się nie robi. Kiedyś tak trzeba było, że był maintenance window przez godzinę w środku nocy, żeby to posprzątać. Powiem za chwilę, jak się to w tym momencie robi, a kolejną rzeczą, którą robi Vacuum, to jest zarządzanie transakcjami. Chodzi o to, że Postgres, tak jak ma na identyfikację poszczególnych stron w konkretnej tabelce przechowuje inta, no to tym samym rozmiarem identyfikuje transakcje. I jak się tak dobrze zastanowić i tych transakcji jest naprawdę dużo, no to te inty się będą przekręcać. I właśnie Vacuum służy do tego, żeby oznaczyć, bo to jest taki bufor cykliczny, tak? Przelatuje od deski do deski, zaczyna od nowa. No i chodzi o to, żeby po prostu Vacuum jak przychodzi, to oznacza, od którego miejsca w danym kroku zaczynamy, żeby nam się nie przewinęło. Teraz co chłopaki pozmieniali, znaczy tam deweloperzy pozmieniali w tych dwóch rozwiązaniach. Pierwsza rzecz jest taka, że wprowadzili do zarządzania przestrzenią FreeSpace Map. Dzięki temu baza danych wie dokładnie, ile tam ma miejsca i gdzie tam ewentualnie można sobie alokować, a jeżeli chodzi o transakcje, to w wersji tam chyba 8.2 zostało dodane takie coś, że każda transakcja nie ma od razu przydzielonego tego kolejnego numerka, nie zjada w tym cyklicznym buforze kolejnych wartości, tylko te, które robią jakiekolwiek zmiany. W sensie musi być zrobiony update albo jakaś inna taka operacja, żeby ta transakcja fizycznie podbiła ten numerek. Dzięki temu wszystkie selekty i to wszystko, co zwykle nam podbijało numery transakcji, przestało być problemem. No w każdym razie pierwsze podejście do FreeSpace Map było takie, że baza danych miała przydzielony bufor, można było powiedzieć, dobra, to tu masz 400 mega i teraz sobie tam trzymaj, zarządzaj sobie tym, tak żeby wiedzieć dokładnie, gdzie te dane są, gdzie ich nie ma i jak to tam ze sobą się miele. No ale się okazało, że fajnie jest wiedzieć, gdzie to miejsce wolne jest, no ale z drugiej strony też fajnie mieć tą pamięć. No i przydzielenie za małej ilości powodowało, że to jednak przeciekało, przydzielenie za dużej ilości powodowało, że się pamięć traciła, pamięć jest bardzo cennym zasobem. No więc w wersji 9.6, która się właśnie ukazała, stworzono FreeSpace Map per Table. Jest trzymane FreeSpace Map tak, jak są trzymane zwykłe strony.
sensie ten mechanizm, że to jest tam plugin i można sobie swoją wersję tego napisać, to został właśnie tutaj wykorzystany. I teraz każda tabelka wie, która strona gdzie jest wolne i jak można alokować. I właściwie problem z vacuumem przestał być tak istotny. No i jeszcze jedną rzecz dodano, jeżeli chodzi o vacuum, a mianowicie jest vacuum map, czyli dla każdej tabeli wiadomo, które strony są pozmieniane, a które nie. Dzięki temu, na przykład jak mamy bazę danych, która ma 10 lat i dodajemy kolejny rok, to za każdym razem nie będziemy musieli przeglądać starych danych, jeżeli w nich się nic nie zmieniło. Mogą sobie leżeć i jeżeli tylko miejsce na to pozwala, to właściwie nie ma problemu. No dobrze, a jak inni sobie radzą i dlaczego nie wszyscy używają tego Model View Control, Multi-Version Concurrency Control? Jak widzę MVC, to się od razu odpala. No dobrze, w każdym razie Postgres ma dużo tych, pozwala na zarządzanie dużą ilością wersji konkretnego rekordu, no ale z drugiej strony ile będzie takich wersji rekordu? No, ta nasza, z którą pracujemy, którą update'ujemy i być może ta druga, którą ma widzieć reszta. Może być też tak, że to my mamy naszą wersję, a kto inny sobie tam update'uje. No jak ktokolwiek zaczyna zmieniać dane, to będzie postawiony log na tym zasobie i tylko jedna osoba naraz będzie zmieniać, a wszyscy pozostali będą musieli czekać. No więc inne bazy danych stwierdziły, że to dla dwóch wersji to właściwie nie ma sensu i my sobie z tym będziemy radzić inaczej. I sobie radzą właśnie za pomocą redu albo undo logów. Jeżeli chodzi o Postgresa i transakcje, jest jedna rzecz istotna, mianowicie wszystko, cokolwiek się dzieje w bazie danych, dzieje się w kontekście transakcji i nie da się wyjść poza tą transakcję. W sensie, jak uruchamiamy jakiś stored procedure albo cokolwiek takiego, to też będzie wewnątrz transakcji. Czyli nie da się ze środka transakcji zrobić commita. Nie da się przeskoczyć. No i z tego wszystkiego wynika mniej więcej ten cały ACID, który wszyscy ludzi męczą. Ja nie będę męczył. Z drugiej strony barykady na to patrząc, to dla mnie zawsze dużym problemem było spamiętanie tego, dlaczego te poziomy izolacji, jak w ogóle to rozumieć i po co to wszystko jest, do momentu, kiedy nie zrozumiałem, jak to działa od drugiej strony. Patrząc na to, co do tej pory powiedziałem o tym, że jest wiele wersji tych rekordów, w zależności od tego, która transakcja z czego korzysta, czy transakcja w danym momencie jest zakomitowana, czy nie, możemy sobie zażyczyć, żeby baza danych nas specjalnie traktowała. Na przykład możemy chcieć mieć dostęp do wszystkich rzeczy, które są zakomitowane albo nie, albo akurat ktoś nad nimi pracuje. No generalnie jest to uważane za słaby pomysł, niemniej jednak możemy sobie tak zażyczyć i to się tam nazywa return committed. Committed to w tym momencie wiadomo, że nie życzymy sobie mieć dostępu do rzeczy, nad którymi ktoś pracuje. No i to oczywiście też jest dla wszystkich zrozumiałe. Problem się zaczyna z pozostałymi dwoma poziomami izolacji transakcji, a mianowicie repeatability i serializable. Chodzi o to, że poza tym, że chcemy na przykład, żeby mieć dostęp do danych, które rzeczywiście już ktoś zatwierdził i zakończył nad nimi pracę, to możemy jeszcze na przykład chcieć, że jeżeli zrobimy 2 razy takiego samego selecta, to dostaniemy te same dane. Albo możemy chcieć, że niezależnie od tego, co byśmy robili, to żeby nam dane w ogóle nie znikały. No i teraz się pojawia pytanie, co się stanie w momencie, kiedy na przykład mamy taki wysoki poziom izolacji, a ktoś w międzyczasie coś pozmieniał. No to nam baza danych nie pozwoli zrobić naszych zmian. W sensie powie, że zepsuło się.
No to po co to? No, to jest dobre pytanie. Ktoś wymyślił, że po prostu takie poziomy izolacji do czegoś tam będą potrzebne, stworzył ogólny model, no i ludzie to zaimplementowali i jest. No i to jest argument, że po prostu te wyższe poziomy izolacji niekoniecznie są potrzebne, a właściwie ludzie się zastanawiają, czy w ogóle transakcyjność i więzy integralności i takie tamto, to czy też jest do końca dobry pomysł. No dobrze. Skoro już wiemy, jak to jest tam poukładane w bazie danych, wiadomo, jak operują na tym wszystkim transakcje. Pytanie, jak działają indeksy, no bo to jest kolejny element, który jest bardzo istotny, jeżeli chodzi o bazę danych. Postgres ma tak, że w liściu indeksu jest ten tuple ID. On w momencie, kiedy używa indeksu, przechodzi na przykład przez takie drzewo, dochodzi do konkretnego miejsca i bierze do ręki i operuje na tuple ID i potem z tego dopiero ma dostęp do danych. Poza takim podstawowym podejściem, czyli bedrzewem, którego właściwie wszystkie bazy danych używają, Postgres wspiera jeszcze hasha, bitmapy i BRIN. To ostatnie to jest indeks blokowy. I polega to na tym, że w momencie, kiedy na przykład mamy bardzo dużo danych, które spływają i są na przykład posortowane po czasie, albo logi, które trzymamy w bazie danych, co jest słabym pomysłem, ale być może transakcje, albo jakieś inne takie rzeczy, to skądinąd wiadomo, że dany zestaw stron będzie zawierał dane z jakiegoś tam okresu i na tej podstawie można zbudować sobie bitmapę i Postgres właśnie tego używa. Dzięki temu jest lekki, mały indeks, który być może jest jest wolniejszy od bedrzewa zwykłego, ale zajmuje dużo mniej miejsca, jest o wiele lżejszy, nie potrzeba go przebudowywać, także ma też swoje plusy, w sensie jest szybszy, jeżeli chodzi o update'y. Od niedawna Postgres wspiera trzymanie danych w indeksach, w sensie dane trzymał w indeksach od zawsze, po to, żeby się dało na przykład po takim bedrzewie przejść. Niemniej jednak nie dało się do tych danych w żaden sposób dobrać, trzeba było tuple ID i dopiero dostęp do danych. No dobra, jak już chcemy indeksować, to jak byśmy chcieli się do tego zabrać, żeby było szybciej? No możemy na przykład, skoro są dane nowe i stare, to możemy sobie poindeksować tylko nowsze dane. Założyć indeks częściowy i dzięki temu będzie mniejszy i będzie szybszy. Poza takimi podstawowymi indeksami Postgres pozwala na tworzenie własnych indeksów. Do tego służy GIST i dzięki temu można na przykład zbudować indeks na tablicach, które są przechowywane w kolumnach i różne inne takie ciekawe rzeczy też są, o czym mam nadzieję na końcu powiem. GIN to jest Inverted Index, czyli Full Text Search na przykład albo Geospatial Search również tutaj podpada. A jak wygląda indeks, jeżeli chodzi o bedrzewo? No, bedrzewo od drzewa binarnego, jak wiadomo, różni się tym, że na każdym poziomie jest tam więcej elementów. Tu są podane 3. No i to mniej więcej tak sobie przebiega. W sensie zaczynamy od góry, schodzimy w dół, w dół, w dół i te ostatnie strzałeczki do tego czerwonego na dole to są właśnie odwołania po tym tuple ID. No dobra, a jak Postgres wykonuje takie zapytanie? W sensie przychodzi ten request i request jest do obrobienia. Zaczyna się od przeparsowania. Parsowanie polega na tym, że budowane są tokeny, potem w zależności od jak już baza danych ma takie gotowe drzewo do wykonania, pojawia się pytanie, czy to jest na przykład polecenie vacuum albo jakieś inne takie utilsowe, którego właściwie nie ma co optymalizować i nie ma sensu iść tą długą ścieżką. W związku z tym jest do tego ten traffic cop, który steruje wykonaniem. Albo to jest utility, albo coś tam innego. Jak jest to coś tam innego, to są wykonywane rewrite'y, dzięki którym można na przykład zamiast
robić inserta do tej tabelki, powiedzieć bazie danych, żeby robiła gdzie indziej. W każdym razie na końcu, jak już mamy te rewrite'y, to wszystko zaaplikowane, przygotowywane są wszystkie możliwe plany wykonań. Baza danych dla danego SQL-a, jak tam są joiny albo jakieś inne operacje, generuje wszystkie możliwe kombinacje tego wszystkiego, chyba że zażyczymy sobie inaczej. Jak już mamy wszystkie możliwe kombinacje, wybierany jest najlepsza kombinacja. Pytanie, jak baza danych, skąd baza danych wie, że akurat ta kombinacja jest najlepsza? Otóż dla każdej z tabelek albo dla każdego z elementów, który tam w środku będzie użyty do wykonania tego zapytania, baza danych posiada statystyki. Wie, jaki jest rozkład danych i czy na przykład to, co my chcemy zrobić, to będzie szybko, czy będzie wolno. No, to takie jest dość oczywiste, ale fajnie by było, żeby tak coś więcej na ten temat powiedzieć. No na przykład MS SQL Server ma taką optymalizację, że w momencie, kiedy tabelka jest poniżej 5 MB, to bierze ją całą do RAM-u i się nie zastanawia nawet. Z kolei Postgres ma takie coś, że w momencie, kiedy wyczytuje dane i wyjdzie mu, że będzie miał wyczytać więcej niż 2% tabelki, to będzie leciał sequence scanem. No i pytanie, dlaczego tak? No to jest trochę, w dzisiejszych czasach to już się robi pomału zaszłość, ale to wynika z tego, jak działają dyski magnetyczne. Po prostu wyczytanie dużej tabelki z dysku magnetycznego, kiedy on miał już głowicę ustawioną i jechał ciurkiem, było szybsze, niż jak on by miał tą głowicę sobie za każdym razem przestawiać i wyczytywać te 2%. I taka optymalizacja jest przyjęta. No, w tym momencie można ustawić tak, żeby dostęp losowy do naszych danych był porównywalny kosztowo z dostępem sekwencyjnym i problem znika. No niemniej jednak stąd baza danych wie, że trzeba operować w ten sposób albo w tamten. Jak już wiadomo, który plan jest do wykonania, to po prostu jest aplikowany i wykonywany. Kolejną ciekawą rzeczą, która jest w Postgresie, to są typy i operatory. Generalnie wszystko, co widzimy, do czego mamy dostęp, ma odzwierciedlenie w jakichś tabelkach systemowych i mamy do tego dostęp. Można sobie stworzyć własne operatory, tak jak tutaj na przykład te dwa na dole. Można używać tych, które są. Można zdefiniować dla danego typu, że chcemy czego innego używać. Można zrobić tak, żeby na przykład dla danego operatora był używany nasz indeks albo jakiś inny indeks. No generalnie opcji jest bardzo dużo. Nie mówię, że z tych wszystkich opcji trzeba korzystać, ale istotne jest to, że już ludzie pokorzystali i używają i można samemu po prostu włączyć sobie plugin i zacząć korzystać. Tak, bo nie będę dręczył. Jak baza danych łączy dwie tabelki, w sensie jest select i tam jest wpisany join i trzeba zjoinować dwie tabelki. Można to zrobić na bardzo wiele sposobów. Na przykład można przelecieć się po jednej tabelce i dla każdego wiersza w pierwszej, przelecieć się po całej drugiej tabelce, no i generalnie wszystkie będą odwiedzone i jest wynik. Można zrobić tak, żeby na przykład dla pierwszej tabelki zbudować sobie hasza i przelecieć się po drugiej i z pierwszej wyciągać po haszu, dzięki temu koszt dostępu przynajmniej do jednej będzie liniowy. Czyli efektywnie przelatujemy po jednej i po drugiej. Jeżeli mamy indeks, można skorzystać z indeksu. Będzie jeszcze sympatycznie. Dobrze, kolejnym tematem, o którym chciałbym opowiedzieć, który tam wiąże się poniekąd z tym wszystkim, co do tej pory powiedziałem, to jest replikacja. Generalnie, jeżeli chodzi o relacyjne bazy danych, największym problemem, bolączką i tym, na co wszyscy narzekają, jest skalowanie. Baza danych jest bardzo fajna, bardzo się z nią sympatycznie pracuje, niemniej jednak jak trzeba postawić ją na dwóch węzłach, robi się duży problem. Jednym z rozwiązań jest zrobienie tak, żeby to był cluster, czyli mamy węzły, które operują na wspólnych danych, które sobie gdzieś tam pod spodem leżą, tylko że problem jest taki, że Postgres się słabo klastruje, bo tak jak mówiłem,
nie panuje nad swoim cache'em i nie bardzo wiadomo, które dane już są na dysku. I ten drugi węzeł w klastrze może z nich korzystać, a które jeszcze są w ramie. Można zastosować inne fajne rozwiązanie, czyli multimaster. W takim rozwiązaniu mamy dwa węzły, z których każdy przechowuje pełen zestaw danych i możemy pisać zarówno do jednego, jak i do drugiego, można czytać z jednego i z drugiego. Plusem takiego rozwiązania jest to, że jeżeli jeden z masterów z jakiegoś powodu nam przestanie współpracować, zawsze nam zostaje ten drugi. Minusem jest to, że mając dwóch masterów, no każdy z nich ma do obrobienia swój ruch i ruch, który przyszedł do tego drugiego, no bo generalnie muszą mieć te same dane. Rozwiązaniem proponowanym w Postgresie jest rozwiązanie master-slave. Jest ono bardzo fajne, ale też oczywiście ma wady. Fajne jest dlatego, że każdy z węzłów, znaczy jest o wiele lżejsze, jeżeli chodzi o zyskujemy na tym, że dalej ten master ma do obrobienia swój tylko ruch, a slave nam zapewnia to, że w momencie, kiedy master przestaje działać, mamy dalej dane i możemy operować na bazie danych. Minusem tego rozwiązania jest to, że czasem się zdarzy, że na przykład płyta główna na serwerze się spali albo zdarzy się jakaś inna taka katastrofa, ale zwykle to jest tak, że bazy danych padają tak trochę pomalutku. To ruch narasta, obciążenie narasta, to wszystko narasta, no i zwykle jest tak, że ta baza danych jeszcze wróci do normy, ale od czasu do czasu się okazuje, że jednak nie. I właśnie problem się pojawia, żeby stwierdzić, w którym momencie to jest jednak nie i jak sobie radzić z sytuacją, bo w momencie, kiedy się zdecydujemy, że to już na pewno nie i nie wróci i nie tego, no to tam na tym masterze, który przed chwilą był masterem, a teraz nie żyje, jest sporo transakcji, które zostały zatwierdzone i je trzeba odtworzyć. I to jest problem, żeby to dociągnąć, żeby wróciło, żeby było dobrze. Dlatego no, można też zrobić tak, jak jest na przykład na Amazonie RDS i oni tam robią to za nas. No. A jeszcze dokładniej można zrobić tak, żeby z mastera wziąć write-ahead logi i zaaplikować je na slave i w tym momencie. Znaczy z grubsza to jest to, co oni robią. Jak wyglądała w ogóle kiedyś replikacja w Postgresie? No, było tak, że Postgres się bardzo długo wzbraniał, jeżeli chodzi o replikację i właśnie wytykał te wszystkie problemy, które z replikacjami są. I oni byli bardzo przeciwni temu wszystkiemu. Jak już ktoś się decydował na replikację, to było rozwiązanie, które się nazywa Slony. To dalej istnieje, ma się dobrze. Do jakichś tam celów dalej można wykorzystywać. Jak to działa? No, na bazie danych, na masterze mamy dodatkowe tabelki, w których trzymamy zmiany. A w naszych tabelkach z naszymi danymi mamy triggery, które dokładają dane do tych tabelek tam z boku. Czyli zamiast jednego update'a do naszej tabelki mamy update do naszej tabelki i update do tych logów dla Slonego. Potem sobie baza danych, jak już ta transakcja zostaje zakomitowana czy zatwierdzone zmiany, wysyła wewnętrznym systemem postgresowym notyfikacjami informacje do slave'a. Slave się dowiaduje, że są zmiany, sobie je ściąga, aplikuje po swojej stronie i mówi masterowi, że zmiany można skasować. No, minusem jest, pomijając złożoność tego wszystkiego i spowolnienie całego systemu, minusem jest jeszcze to, że takie rozwiązanie nie bardzo sobie radzi z metadanymi. W sensie dodanie kolumny kładzie Slonego bardzo, bardzo skutecznie. Co prawda on sobie będzie dalej odkładał te zmiany gdzieś tam w tych swoich tabelkach, ale replikacja nie działa. Także to jest niewątpliwa wada. Plus natomiast jest taki, że master i slave mogą być w zasadzie w różnych wersjach. Nie ma potrzeby, żeby na przykład rozmiar strony był porównywalny albo taki sam.
One mogą chodzić w ogóle niezależnie. Może być tak, że mamy jakieś dwa oddziały i one nawzajem sobie wysyłają dane i jeden oddział jest właścicielem tych danych, wysyła je tylko do drugiego i w drugą stronę też to działa. W sensie ta replikacja może być bardziej rozproszona i to jest rozwiązanie niewątpliwie bardziej elastyczne. No niemniej jednak ludzie strasznie na to narzekali, głównie na to, że to jest wolne. No i Postgres tak mniej więcej od wersji 8.2 zaczął pomału przymierzać się do tego, żeby był log shipping, czyli nowoczesne, porządne, normalne rozwiązanie, które polega na tym, że te write-ahead logi, czyli zarówno xlog, jak i clog, żeby były wysyłane z mastera do slave'a. I na początku pojawiło się coś takiego jak master plus standby, a potem master plus slave. Master plus standby oznacza, że mamy mastera i drugi serwer, który właściwie nie działa w żaden konkretny sposób, tam nic nie działa, on jest tylko po to, że jak master pada, to podnosimy slave'a i slave zaczyna działać jako master. Potem stwierdzili, że kurczę, no te dane się marnują, dobrze by było jakoś z tego skorzystać i zrobiono tak, że właściwie na slave'a można wysyłać zapytania i operacje read-only na nim będą chodziły. Co tu jest istotne? Istotne jest to, jak to wygląda ilościowo, w sensie replikacja na slony. Nie zdarzyło mi się, żeby w normalnej pracy, nawet pod dużym obciążeniem, opóźnienie repliki w stosunku do mastera było 4 operacje. 4 to było maks, co widziałem. Jeżeli chodzi o master i te standby i slave'y, generalnie jest ciut szybciej, ale to dalej jest porównywalne. Co trzeba pamiętać? No na przykład to, że jeżeli chodzi o ten log shipping, to dane to on nie operuje na takim poziomie abstrakcji, że wysyła zapytania SQL-owe, tylko wysyła konkretne zmiany na konkretnych stronach. I żeby to przeprowadzić, baza danych musiała być przepisana dokumentnie. W sensie, kiedyś dawno temu było tak, że write-ahead log to była tylko zmiana w obrębie strony i tylko tą różnicę się wysyłało. No żeby to działało normalnie, to trzeba wysyłać informacje o zmianach w metadata, czyli o tym, że na przykład pojawiła się nowa kolumna i pozostałych rzeczach, w sensie o samych transakcjach również. Także rozwiązanie jest o wiele bardziej skomplikowane. No jeszcze fajnie by było, jakby na przykład vacuum nie chodził na slave'ie, bo jak nam się odpali, to się okaże, że dane się pozmieniają. Jak nam się bazy rozsynchronizują, no to będzie wyglądało, że dalej działa, ale jak będziemy chcieli z tego skorzystać, to wyjdzie, że nie bardzo. No i tak rozwiązaniem, które wprowadzono dzięki temu, że ten write-ahead log przepisano i że to tak fajnie teraz działa, jest point-in-time recovery. Mianowicie Postgres potrafi zrobić coś takiego, że mówimy mu, że dobra, to weź sobie teraz zrzuć dane, kopiujemy dane na żywca z dysku, kopiujemy xloga, którego Postgres mówi, że to jest ten właściwy i cześć. I możemy to sobie zarchiwizować i jak chcemy sobie otworzyć, to bierzemy dane, bierzemy xloga, aplikujemy wszystko razem, ciach działa. Jak to jest zrobione? No, jeżeli część danych jest w pamięci i tam się miele i Postgres nad tym nie panuje, to możemy wykorzystać ten mechanizm, o którym wcześniej mówiłem, czyli checkpointy. I właśnie baza danych robi to za nas, w sensie jak to polecenie select pg start backup robi coś takiego, że przełącza w tryb tego write-ahead loga tak, żeby nie zrzucał stron na dysk różnicowo, czyli nie zapisywał tylko zmian, ale żeby zapisywał całe strony, żeby się nie okazało, że się rozjechaliśmy. Potem informuje bazę danych, że my byśmy chcieli zrzucić te dane jednak. W momencie, kiedy idą na bieżąco update'y, no to one są odkładane do write-ahead loga. My sobie w międzyczasie możemy wziąć pliki z dysku, skopiować rsynkiem czymkolwiek gdzieś na bok. Jak mamy kopię plików, to mówimy, mamy dane skopiowane, w tym momencie wykonujemy ten pg stop backup. Jak on się wykona, to mówi nam informację, gdzie leży xlog i że możemy sobie go wziąć i w tym momencie mamy bazę danych bez zatrzymywania, kopię z boku. W każdej chwili możemy to otworzyć, możemy to sobie tam nagrać, co tam akurat chcemy z tym zrobić. No dobra, to
Pomijając samą strukturę bazy danych, chciałbym jeszcze się z Wami podzielić paroma takimi trikami, których się nauczyłem, jeżeli chodzi o operowanie na bazach danych i w szczególności na Postgresie. Być może jeszcze coś dorzucę. Pierwsza sprawa. Załóżmy, że przychodzą deweloperzy i mówią, że oni to by bardzo chcieli, żeby dodać jakąś kolumnę. Na przykład mamy tabelkę użytkowników, z której wszyscy notorycznie korzystają i żeby dodać tam jakiś telefon i najlepiej, żeby jeszcze ten telefon był not null, bo to jest bardzo ważne i żeby miał jakiegoś defaulta wpisanego. No to jeżeli zaaplikujemy takie polecenie sobie na bazie danych, zakładając, że to w ogóle zadziała, no to się wydarzy coś takiego, że tabelka user zostanie zablokowana lockiem, najpierw poprawi metadane, potem przeleci po wszystkich danych w tabelce user. Jak tabelka user jest dość duża, okaże się, że będzie to bardzo długo trwało, szef przyjdzie, zacznie dyszeć i to generalnie robi się nieprzyjemnie. Plus jest taki, że można wcisnąć Ctrl+C, przerwać tą operację i być może baza wróci do normy. Znaczy, ona zachowa spójność, ale być może ci wszyscy, którzy tam czekali i w blokach, żeby tu jeszcze swoje operacje wykonać, no to wszystko ruszy i bywa różnie. No więc jak sobie poradzić z taką sytuacją? No bo to jest generalnie, wbrew pozorom, częsta sprawa, że deweloperzy coś tam zmieniają. Najpierw zmieniamy metadane, czyli nie robimy tam żadnego not nulla, jakichś defaultów i tak dalej. Chodzi o to, że jeżeli wykonamy takie coś, alter table, user, add column i tak dalej, to ta kolumna doda się na koniec w metadanych i on nie dotknie żadnej strony, żadnych danych, w ogóle nic, bo uzna, że na końcu jest null. Skoro jest null, to ten null sobie tam jest i nie ma problemu. Czyli zmieniamy metadane, jest bardzo krótki log, poszło. Co potem robimy? Przelatujemy po tych wszystkich danych i robimy update user set font tam, tak żeby był ten default. No a potem poprawiamy metadane tak, żeby on wiedział, że ma być tam, jeszcze powinien być na końcu tam ten default dopisany, tak? I w ten sposób możemy sobie tego update'a rozłożyć w czasie, możemy go zrobić sobie po troszeczku, dofiksować, poprawić i na koniec założyć taką strukturę, jaka jest poprawna, spójna i w ogóle. No dobra, a co jeżeli na przykład by się okazało, że ci deweloperzy przyszli, będzie wielki refactoring, jest gruba zmiana i się tak nie da tego zrobić. Nie da się tak tutaj trochę sobie po troszeczku gdzieś tam Wtedy się robi tak, że robi się drugą tabelkę, zakłada się triggera albo tam jakieś inne coś, kopiuje się dane i trzyma się dwie lustrzane kopie. I w momencie, plus tego jest taki, że deweloperzy mogą sobie używać na bieżąco tej lustrzanej kopii w jakiejś wersji swojego oprogramowania, żeby zobaczyć, że to na pewno działa, jest spójne, jest tak, jak być powinno. I jak deweloperzy przyjdą i powiedzą, dobra, zaciągamy wajchę, zmieniamy, no to wtedy trzeba więzy integralności od starej tabelki podpinać, bo to dla nas tam są nazwy, a Postgres operuje na swoich wewnętrznych numerkach. No dla komputera tak jest szybciej. Przepiąć więzy integralności na nowe struktury i zrobić rename'a. Znaczy jeszcze stare trzeba skasować i zrobić rename'a, albo można starym najpierw zrobić rename'a na coś jeszcze innego, a potem tego drugiego z powrotem na tą właściwą tą, żeby nie stracić danych i żeby zawsze był krok do tyłu możliwy. No w każdym razie o to chodzi, że dalej nie trzeba robić tak, że blokujemy wszystko, zaciągamy hamulec i my teraz będziemy update'ować. Można sobie z tym poradzić, można to rozłożyć w czasie. Dobra, a teraz jest druga sprawa, która mnie kosztowała z tydzień roboty. Znaczy firmę, tak? Mamy taką sytuację, że jest sobie forum, mamy forum bardzo duże, bardzo tam zagmatwane i w ogóle. Forum składa się z poszczególnych tam jakichś grup tematycznych. Grupy tematyczne fora składają się z wątków. W każdym z wątków jest fura postów. Na przykład kto ostatni, ten wygrywa, albo wpisujcie miasta, albo jakieś inne takie wątki rozmaite. No i teraz
Jakbyśmy chcieli pokazywać, ile tam wątków, albo kto tam ostatnio napisał, albo które są odświeżone i tak dalej, no to byśmy musieli po tych wszystkich danych regularnie latać. W związku z tym na forach i na poszczególnych wątkach są pozakładane countery, czyli liczniki. Po prostu wiadomo, który wątek jest w którym wątku, kto kiedy ostatnio tam odpowiedział, ile jest postów i tego typu rzeczy. Takie dość oczywiste. No i teraz problem jest taki, że ludzie czasem piszą w niewłaściwych forach, w niewłaściwych wątkach i od czasu do czasu trzeba przenosić. Czasem jest tak, że na przykład mamy jakiś wątek przyczepiony na początku danego forum, na przykład, nie wiem, ofertę o pracę i przychodzą rekruterzy i regularnie wrzucają nie tam, gdzie trzeba. Różne inne takie rzeczy się dzieją. Pozdrawiamy rekruterów. W każdym razie to okazuje się, że od czasu do czasu to pada i właściwie nie wiadomo, co się dzieje. No i mnie to kosztowało dość długo czasu, żeby się zorientować. Najpierw, żeby wyśledzić w ogóle, złapać ten przypadek w rękę, potem się okazało, że nie da się tego zreplikować i sprawa jest o tyle ciekawa, że właściwie wtedy była aktualna, jest aktualna dalej i pewnie za 100 lat też będzie aktualna. Chodzi o kolejność wykonań. Mianowicie jak ludzie mówią, żeby wykonywać rzeczy dokładnie w takiej samej kolejności, to jest prawda, bo wtedy się nie będzie kleszczyło. No ale co to znaczy ta sama kolejność? Najpierw przychodzę, robię update na konkretnym wątku, na konkretnym forum i właściwie cześć, tak? No ale jeżeli przenoszę dane między, na przykład jest dwóch administratorów, którzy przenoszą między tymi samymi wątkami dane. To jeżeli pierwszy weźmie swój wątek i będzie próbował zarequestować o tamten drugi, a tamten drugi zrobi dokładnie to samo, to się zakleszczą. A jak sobie z tym poradzić? No niech się pytają o ten wątek, który ma mniejsze ID. I w tym momencie to nie tylko chodzi o to, że będą update'y w tej samej kolejności, ale jeszcze będzie tak, że dokładnie będą pytali o te same dane i to jest istotne. I to się będzie kleszczyło i to jest jeden z tych błędów, który po prostu jest bardzo trudno wytropić, bardzo trudno w ogóle się zorientować, o co chodzi. I nie działa, a to jest admin, to on przyjdzie. To nie jest tam jakiś ktoś hen daleko, który tam jest userem i 2% userów to w ogóle się tym nikt nie przejmuje. Nie, to jest koleś, który przyjdzie i będzie mówił, że mu nie działa. Przy kawie, jak ja odpoczywam. Dobra, teraz jest kolejna sprawa. Czym się różni podejście takiego gościa, który tam siedzi w jakiejś mori i zajmuje się bazami danych, od takiego dewelopera, który patrzy na świat z zupełnie innej perspektywy? No, nawet jeżeli chodzi o procesowanie danych, o patrzenie na logi albo tego typu rzeczy, praca dewelopera to jest mniej lub bardziej jednorazowa. Praca administratora jest bardzo powtarzalna. On będzie robił ileś razy dziennie to samo, przez 2 godziny będzie te same logi sprawdzał i pomijając jakieś takie rzeczy, że będzie tam starał się popatrzeć w przód bardzo, to generalnie jest to praca odtwarzalna i oni sobie to bardzo szybko, bardzo fajnie automatyzują. Generalnie dobrego administratora można poznać po tym, że przez cały dzień siedzi i nic nie robi. Przynajmniej tak to wygląda. Z deweloperami bywa już bardzo różnie, ale też trzeba docenić to, że ostatnio właśnie zauważyłem, że deweloperzy też sobie automatyzują wszyscy i to jest takie, no zobaczymy, kibicuję jako deweloper. Kolejna sprawa, która mnie kosztowała też trochę nerwów i czasu. Przyszedł kiedyś szef i powiedział, że on by chciał się dowiedzieć, ile jest takich ludków, którzy coś tam zrobili. No i zapuściłem polecenie. Po pół godzinie powiedziałem 10, a on powiedział, dobra, a to możesz mi tych 10 pokazać? No i po kolejnej pół godzinie mu pokazałem. No, a jakbym sobie zrzucił tych 10 na dysk i potem pojechał WC-L, czyli tam z poleceniem linuxowym, no to proszę bardzo, tych 10 tak wyglądają. No więc jak coś trwa pół godziny, to warto jest poświęcić 5 minut na to, żeby się zastanowić, czy to w ogóle ma sens to, co robimy i czy nie lepiej jest trochę bardziej coś tam ruszyć głową. Generalnie, jeżeli chodzi o bazy danych, to jest tak, że wiele rzeczy trwa bardzo długo. I jak na przykład sobie wyobrazicie, że zebranie danych i zagregowanie ich i przygotowanie do hurtowni danych trwa 10 godzin,
to macie właściwie, i to jest codziennie, tak, za poprzedni dzień, no to w tym momencie, jak wam się ręka omsknie raz, drugi, trzeci, to może się okazać, że już nigdy to nie wróci. Bo to już przepadło. Już macie następny dzień, w następnym dniu już macie do obrobienia znowu kolejne i przeleciało. Dlatego jednak trzeba myśleć. Ponoć ma przed sobą kolosalną przyszłość. Dobra. Denormalizacja, czyli coś, czego administratorzy baz danych strasznie nie lubią, a w każdym razie się do tego nie przyznają. Ja tutaj podam dwa przykłady, jeżeli chodzi o denormalizację. Załóżmy na przykład, że mamy, nie wiem, strukturę organizacyjną firmy, która nie jest takim zupełnym drzewkiem odjechanym, tylko są tam ze 3 poziomy. Na przykład jest, nie wiem, firma jako całość, są departamenty i, nie wiem, oddziały terenowe. I dany użytkownik ma mieć dostęp do czegoś tam na każdym z tych poziomów i to tam, jak to sobie oni tam mogą wylosować, na danym poziomie coś tam, na danym poziomie coś tam innego. No to jeżeli ja sobie taką strukturę zakoduję, no to mam tam ileś tabelek, to się wszystko między sobą jakoś tam łączy, klucze obce. Jak miałbym to wyczytać do takiego Kowalskiego, to jest bardzo tego dużo. No jest z tym generalnie duży problem. No więc mogę sobie zrobić zamiast w ten sposób, to zrobić sobie tabelkę z uprawnieniami dla takiego Kowalskiego i dla każdego z tych poziomów trzymać arraya, czyli taką tablicę. Postgres jest o tyle fajny, że ta tablica może mieć 2 giga, nie ma problemu, w intach. Można tego tam dużo nawkładać. Kolejnym plusem jest to, że dzięki temu, że te indeksy są takie bardzo otwarte i tam można sobie dopisywać, to już ludzie dopisali. I można zrobić indeks na takim arrayu i można się zapytać, czy dla danego ID, które mamy w ręku, to dany Kowalski ma mieć dostęp, czy nie. I to wszystko pójdzie po indeksach bardzo szybko. Kolejną fajną rzeczą jest Hastor, którego bardzo polecam. To jest takie coś, że w danej kolumnie można mieć klucz wartość, taką tablicę sukcesyjną. Czyli na przykład można sobie zrobić, mamy dane kontaktowe do Kowalskiego, mamy telefon, e-mail, fax i coś tam jeszcze i jest. I możemy, dzięki temu, że te indeksy są takie fajne, to na to też są indeksy i można się zapytać o to, czy to weź mi teraz wypisz wszystkich Kowalskich, którzy mają taki e-mail. Ciach jest, proszę bardzo, po indeksie. Elegancko. Jaki jest minus? No minus jest taki, że to jest klucz wartość. Jak chcecie mieć 2 e-maile, no to jest e-mail 1, e-mail 2. No i potem programiści kleją. Kolejną rzeczą, która się niezwykle przydaje, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie jest bardzo dużo danych, jest partycjonowanie danych. Postgres ma mianowicie takie coś, że oni mówią, że są postrelacyjną bazą danych i w wielu miejscach to się sprowadza do tego, że jest coś takiego jak dziedziczenie. Czyli mogę sobie zrobić tabelkę, z której będą dziedziczyły inne tabelki i jak się zapytam o tą tabelkę nadrzędną, to dostanę dane z tej nadrzędnej i z tych wszystkich pod spodem też. Jak jeszcze się do tego dorzuci rewrite'y, które pozwalają, że zamiast operować na tej nadrzędnej, ja mogę operować na tych, które z niej dziedziczą, no to właściwie już się zaczyna robić tak, że ja mogę sobie tam partycjonować. Generalnie nie jest to tak fajne i szybkie i w ogóle eleganckie, jak jest w Oraclu, gdzie tam sobie mogę powiedzieć, o to weź mi zrób. No tutaj się trzeba trochę jednak naklepać. No ale w ogóle pytanie, po co takie rzeczy robić, po co to partycjonować i się z tym babrać. No chodzi o to, że na przykład jak mam dane firmy za ostatnie 10 lat, no to ja generalnie nie potrzebuję danych za ostatnie 10 lat. Firma operuje na danych z 2 ostatnich lat i to jest w ogóle świat i ludzie. No po co więcej? No i teraz co? Mam kasować dane załóżmy, że jest powiedziane, że trzymają 5 lat i ja mam ostatni rok skasować. No to teraz tak, kasuję 1 rok danych, co się schodzi do pasterki, a jeszcze potem trzeba te dane przeindeksować, przebudować. Masakra. No to jak miałbym tam sobie roczną partycję i tą partycję powiedział, dobra, to weź, poszło, to poszło. Jest, nie ma problemu. I po to się głównie partycjonuje. Drugie rozwiązanie jest takie, że jeżeli mamy dane takiego na przykład Oracla, który ma cały hektar danych i te dyski, które tam pod spodem są już ledwo zipią, to możemy zrobić tak, żeby ten ruch rozrzucić na kilka dysków i żeby to tam między sobą latało. Inna sprawa jest taka, że jak jest to zrobione na takim Oraclu za takie pieniądze i w ogóle, to tam za tym Oraclem stoi jedna wielka szafa z dyskami i to w ogóle inni ludzie tym zarządzają.
Nie ma takiego problemu. No ale generalnie to partycjonowanie po to, żeby szybko kasować dane, żeby tymi danymi jakoś zarządzać, żeby one na przykład leżały na wolniejszym nośniku, przydaje się. Dobra. Ostatni slajd przed pytaniami. Tu są miejsca, którymi się kierowałem i które polecam, jeżeli chodzi o źródła wiedzy. No na pewno dokumentacja, która zawiera, naprawdę jest rewelacyjna. Postgres ma super dokumentację, wszystko da się wyczytać. To wszystko, co powiedziałem, całą furę jeszcze innych rzeczy. Blog Depesza, z którego można się wielu rzeczy ciekawych dowiedzieć o tym, co będzie w przyszłych wersjach. Bruce'a polecam, dlatego że mam od niego prezentacje ściągnięte. No i jeszcze można sobie w źródła Postgresa, nie wiem, czy to da się pokazać tak, żebym... Widać. Postgres ma źródła dostępne przez Doxygena, można zajrzeć, można przepatrzeć. Plus jest taki, że jak wam coś nie działa i nie wiecie dlaczego, to jest miejsce, w które można zajrzeć, zobaczyć, jak to tam funkcjonuje i dlaczego działa albo dlaczego nie działa. Także jeszcze mogę pokazać. Trochę widać. Nie, chodzi o to, że na dole jest prompt i po prostu jak zjadę u siebie na ekranie za nisko, to u was nie będzie widać. To jest baza danych AdventureWorks, wspaniałej firmy Microsoft, która opublikowała to na public license i można sobie używać. I na tej bazie danych ja tu chciałbym pokazać parę rzeczy, jak w ogóle wygląda jak wygląda dzisiaj używanie Postgresa i dlaczego to jest fajne. To jest na przykład, to jest przykład jak Postgres użyje indeksu i dlaczego w ogóle fajne jest to, że baza danych pod spodem jest bardzo otwarta i właściwie pozwala na rozszerzanie. Kiedyś dawno temu operacja taka, gdzie się pytaliśmy adres ID in i był cały szereg takich tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, oznaczał, że baza danych to zamieniała na adres równa się 1, or równa się 2 i tak dalej. I to było bardzo kosztowne. Zwykle wychodziło, że to jest więcej niż tam ileś procent dostępu i tam coś i leciał sequence scanem i tego i trzeba było to co ja tam takie eny, to trzeba mu było ręcznie napisać, żeby on wiedział, że może coś takiego w ogóle zrobić. Drugą rzeczą, którą chłopaki poprawili i która może się... Kiedyś było tak, że żeby zapytać się o counta, to się wszyscy pytali count 1 from persons. Dlaczego count 1? Bo jak się zapytało count gwiazdka, to on brał wszystkie kolumny i przekazywał jako parametry do counta i po prostu samo przewalanie tego wszystkiego w jedną, w drugą stronę było dość kosztowne, skomplikowane i w ogóle. No ale ktoś w końcu stwierdził, nie wiem, zaliczył jakiegoś facepalma i stwierdził, że to jest bez sensu. Przecież count, gwiazdka w tym momencie oznacza cokolwiek. W związku z tym nie ma sensu i to też zoptymalizowali. Innym fajnym trikiem, który chciałbym pokazać jest, to widać, załóżmy, że chcielibyście zrobić takie coś, żeby dla danego tam użytkownika widzieć jego znak zodiaku. I żeby to zrobiła baza danych. Znaczy, no wiadomo, że można tam gdzieś w jakiejś warstwie pośredniej to samo sobie przetłumaczyć i też da radę, ale można i tutaj. No i pierwszym pomysłem jest to, żeby użyć procedury składowanej. No a drugi pomysł jest taki, że Postgres pozwala na zrobienie czegoś takiego, że jeżeli użyjemy values, to dla niego to możemy stworzyć osobną tabelkę. Czyli dokładnie to dla niego jest tabelką.
Tak samo jakbyśmy zrobili subselecta albo cokolwiek. No i teraz widać, że tam są jakieś znaki zodiaku. Można sobie elegancko po tym przelecieć. Jak to działa? Znaczy może najpierw pokażę, że w ogóle działa, a potem pokażę parę jeszcze innych rzeczy. No zadziałało, nawet pokazał. Pierwsza rzecz jest taka, że tutaj to nie jest data urodzenia, tylko data modyfikacji. Jakby ktoś to ja przepraszam, ale potrzebowałem daty. Druga rzecz jest taka, która jest istotna, to jest to, że jest offset i limit. Być może nie rzuca się to tak w oczy, ale no dzisiaj jak robimy pod www, no to wiadomo, że będzie stronicowanie, bo nikt nie będzie 10 000 rekordów wyciągał. No i teraz jak zrobimy takie coś, że jest że sobie tam użytkownik przeklika dość daleko. Większość użytkowników tego nie robi, ale niektórym się niestety zdarzy. No to potem się okazuje, że baza danych ma z tym problem. Chodzi o to, że tu są rows, tak? Chodzi o to, że Postgres ma to do siebie, że jeżeli się zapytamy o offset, czyli o przesunięcie względem początku zapytania 1000, to on wykona cały ten plan, a potem sobie przeskipuje te 1000 i dopiero odda nam te kolejne. No i jak ja teraz zrobię tak, że mam ten plan wykonania taki, że to odrzucanie mam na sam koniec, to on mi wykona całe zapytanie, przygotuje wszystkie dane, dla każdego z tych użytkowników tam mu ten horoskop nieszczęsny czy znak zodiaku przypisze, wszystko zrobi, potem przeskipuje pierwsze 1000 i dopiero mi odda te, które trzeba. No, niby fajnie, ale nie do końca o to chodzi. Można oczywiście zrobić tak, jak jest tutaj. Jest drugi plan. Już pokażę wykonanie. Time się skrócił. Tu ma rosten. Różnica jest taka, że teraz zrobiłem subselecta we from i tu mam ten limit offset. Można jeszcze trzecią rzecz zrobić, można wrzucić w selecta ten warunek, który to wyciąga. Czy chcecie się dowiedzieć, jak działają windowing functions? Ojej, nie wszyscy naraz. Się nie pomieścimy. No to tak działają. Haha. Dobra, teraz co to robi? Tutaj, tam podznaczone. Chodzi o to, że w momencie, kiedy chcielibyśmy sobie zrobić raport, tak dość nietypowo i generalnie większość takich rzeczy, które już ludzie robią tam z tymi SQL-ami naprawdę sobie głowę na tym łamią, to są zwykle jakieś raporty. No i teraz, jak chcielibyśmy zrobić raport taki, który nam pogrupuje tutaj, tak jak jest dla sales territory, żebyśmy mieli także dla konkretnej grupy i dla konkretnej lokalizacji, żeby mieć jakieś podstawowe statystyki, czyli na przykład sumę i na przykład liczność. No to wszystko pięknie, ślicznie, tylko to oznacza, że mamy dwa selekty, tak? Bo raz musimy zrobić group by dla grupy i raz musimy zrobić group by dla name'a. A windowing functions działa w ten sposób, że my określamy, po której konkretnie kolumnie albo po jakich danych ma następować grupowanie i dla danej wartości z tego grupowania dostajemy dane do ręki. Fajne jest to, że można zrobić sobie create aggregate i napisać sobie własne grupowanie. I dostajemy dla danego elementu w grupowaniu, na przykład dla Pacyfika, wszystkie elementy, które do danego grupowania wpadły i możemy sobie z tym zrobić, co chcemy. Może być pierwszy, może być drugi element, może być pierwsze 5.
co tylko sobie chcemy. Znaczy, tutaj z tym przykładem jest jeden feller, bo count na końcu jest 1. No i count 1 oznacza, że no, nie do końca o to chodzi. Znaczy ten sales territory jest słaby, jeżeli chodzi o operowanie na danych, dlatego postanowiłem, że sięgnę do innego zestawu danych, który jest pełniejszy. O. I to są, tutaj widać, że on dla Europy, dla 3 krajów. Pierwszy zestaw sum i count się zgadza, jest taki sam, bo to jest ta sama grupa Europa, natomiast kraje po kolei już są różne. Tak? Przeleciał po tych danych elegancko wszystko. Oj nie będę was tym katował. No generalnie istotne jest to, że był w stanie po tych danych przebiec raz i oddać wyniki. Tu jest jeszcze jeden kruczek, który zastosowałem, a mianowicie tu jest po drodze distinct, którego jakbyśmy skasowali, to już tak wesoło nie będzie, bo on po prostu wypisze wszystko jak leci. No bo tak sobie zażyczyliśmy, tak te dane są poukładane. No dobra, jakieś pytania? Jakim programem Pan używa do administrowania? Głównie kontroli czy może PG Admina? No PG Admina i PSQL-a. PSQL-a, bo PSQL ma taką fajną cechę, że tutaj może Gradle to niekoniecznie, że mogę sobie dodać na przykład -c i mogę z basha bezpośrednio wykonać polecenie. Mam wynik i dzięki temu mogę to wpleść w jakąś procedurę i przetwarzać potem dalej. A PG Admina używam dlatego, że czasem jest wygodnie operować na obrazkach, a czasem jest wygodnie operować z command line'a. Z command line'a jest szybciej, jak znam strukturę. Coś jeszcze? Z bazami największymi to było około 700 milionów rekordów w jednej tabelce. Znaczy to bardziej chodzi o to, jak dużo danych naraz jest używanych, w sensie jak objętościowo. Bazy danych bardzo dobrze działają, jeżeli te dane, które są aktualnie używane, mieszczą się w ramie. No i dzięki temu, że jest normalizacja i jest deduplikacja, no to właściwie o to wszystko się bijemy. No teraz się trochę poprawiło, jeżeli chodzi o dyski SSD i to na pewno bardzo poprawia sytuację. Znaczy to wszystko zależy od tego, jak poukładać, bo jedno to jest to, jak dużo RAMu przeznaczymy, jeżeli chodzi o całość. Też jest tak, że jeżeli ten shared buffers to jest pierwsze, co ludzie od razu podbijają, a to niekoniecznie jest dobrym pomysłem, bo duży shared buffer spowoduje, że w momencie, kiedy baza danych ma do zrzucenia jakiejś zmiany albo cokolwiek się dzieje, to w tym momencie jest dużo danych do przerzucenia w jedną, w drugą stronę. Trzeba by zobaczyć po prostu top 10 zapytań, które długo zajmują i się zastanowić, dlaczego to tak jest. No, generalnie też jest tak, że jak bazy danych wolno działają, to zaczynam od najbardziej takiego prozaicznego rozwiązania, czyli patrzę, czy nie ma swapa użytego. Wiem, że to brzmi dramatycznie słabo, ale to jest naprawdę pierwszy strzał i pierwsze co to od razu wyłączam swapa i to jest 40% trafień. Chodzi o to, że w momencie, kiedy
bijemy się o przydzielenie pamięci dla bazy danych, o to, żeby jak najwięcej było dostępne, często bierzemy za dużo. I w tym momencie system operacyjny mówi, że dobra, skoro jest za dużo pamięci wzięte, to my część rzucimy na dysk, tak, do swapa. Jeżeli teraz się okaże, że te dane są znowu potrzebne, no to zamiast zyskiwać na tym, że wszystko jest w ramie i że jest szybko, musimy latać na dysk, żeby je dodatkowo doczytać. I tutaj jest naprawdę wydajność zdegradowana dokumentnie. Ktoś jeszcze? Trzeba patrzeć, jak baza danych używa. Monitoring to podstawa, po prostu. Postgres ma monitoring w PGS. Może. O nie, nie ta baza danych, przepraszam. Connect Adventure Works. I to jest przykładowa tabela systemowa, która udostępnia informacje o tym, jakie są statystyki, jeżeli chodzi o bazę danych, o tą tabelkę person. Można tu wyczytać, że było wyczytanych 9 stron indeksowych, ale odwołań do tego było 925 i właściwie, i tutaj jest jeszcze wcześniej, że te HIP to są strony, które są normalnie, dostęp do nich jest albo tablescanem, znaczy full tablescanem, albo po prostu odczytywanie danych. Też widać, że hitów było wiele więcej niż readów. Często się okazuje, że po prostu dane są przemiatane w jedną, w drugą stronę i być może się okaże, że po prostu ze statystyk wyjdzie, że albo od drugiej strony można wyjść, żeby sprawdzić, które zapytania są długie i po prostu od tego zacząć. Czasem też jest tak, że różne operacje na bazie danych powodują, że nawzajem na siebie nachodzą i zaczyna się robić problem. Też często zwróciłbym uwagę na wielkość indeksów. Ile zajmują indeksy? Bo może się okazać, że po prostu same dane zajmują 200 giga, a reszta to są indeksy. Ich utrzymywanie i aktualizacja to jest po prostu problem. Być może da się zrobić tak, żeby na przykład zauważyć, że w zapytaniu na przykład pytamy się o dane z ostatniego miesiąca albo z jakiegoś okresu i w tym momencie pociąć te indeksy na mniejsze i w momencie, kiedy na przykład zawsze się pytamy o dane z konkretnego kraju. I nie ma tak, żeby użytkownik przyszedł i pytał się o dane z drugiego kraju, tak? To w tym momencie robimy indeksy częściowe dla każdego kraju i informacje o kraju dorzucamy do każdego SQL-a. W tym momencie baza danych sama się zorientuje, że to chodzi o warunek, już jest narzucony i użyje tego konkretnego indeksu i on będzie wtedy mniejszy. Może się okazać, że po prostu nie dla wszystkich krajów te indeksy są potrzebne i z miejsca zyskujemy. Tak. No. Znaczy generalnie Postgres ma takie coś, co się nazywa with. Nie wiem, czy mam tutaj. Oj, nie mam przykładu. Chodzi o to, że można dzięki tej składni zrobić rekurencyjne zapytanie i zaczynamy od warunków początkowych i potem kolejne zapytania powodują, że schodzimy w głąb. No minus takiego rozwiązania jest takie, że te kolejne zapytania będą po prostu wykonane. I rzeczywiście, jeżeli mamy te wszystkie dane w ręku i jesteśmy w stanie zapytać się jednym selektem i wyciągnąć całe drzewo albo tą część grafu, która nas interesuje, to wiadomo, że będzie szybciej. Dlatego właśnie, a przechodzenie to tak jakbyśmy, nie wiem, chodzili po grafie i naraz widzieli jeden węzeł, potem się zapytali o jego sąsiadów i dla każdego z sąsiadów znowu próbowali rozpinać. To też będzie wolno.
jeżeli chodzi o operowanie na drzewach, to bazy danych takie relacyjne, radzą sobie na kilka sposobów. Jeden jest taki, że się stosuje persistent path, to się nazywa, czyli po prostu jest kolumna, która określa ścieżkę od roota do konkretnego elementu. W tym momencie jesteśmy w stanie sobie część drzewa wyciągnąć. Jest rozwiązanie, które zakłada, że to się nazywa zagnieżdżone indeksy. Dla każdego z elementów w drzewie mamy drzewo i zaczynamy je numerować i każdy z elementów dostaje kolejne numery. A chyba tego nie wytłumaczę, jak to wygląda. Napisz do mnie maila, to odpowiem, pokażę. Co? O, dokładnie. Chodzi o to, że po prostu dla każdego węzła w drzewie mamy najmniejszy numer z tego, co ponumerowaliśmy i największy. I pytając się o wszystkie węzły, które mają u siebie numery pomiędzy tymi dwoma, dostajemy pod drzewo. Minus jest taki, że jeżeli to drzewo z jednej strony nam się rozrasta jakoś tam istotnie, to w tym momencie pozostałe elementy też mogą być modyfikowane, co jest problemem, a czego na przykład nie ma przy tym persistent path, bo tam generalnie nie ma tego problemu. Minus persistent path jest taki, że jak drzewo jest z kolei bardzo głębokie no to w tym momencie ta ścieżka się robi bardzo długa i indeksy nam puchną, także to zawsze jest trade-off. Ktoś jeszcze może z tej strony sali? Nie? No to trudno. No dobrze. Dziękuję bardzo wszystkim.